Cześć, Peter ponownie. Sezon motocyklowy co prawda zaczął się u mnie w połowie lutego, lecz były to tylko krótkie jazdy wokół komina. Powodem była pogoda, no bo któż inny. Zew motocyklisty jednak pragnął czegoś więcej. Kumpel rzucił pomysłem na wypad do Czech w okolice Jesenika, czyli Czerwonohorskie Sedlo, i tak się zaczęła ta historia. No i tak ekipa się tutaj zebrała na stacji i zaraz będziemy jechać dalej w stronę Czech. Spotkaliśmy się na tankstelu oczywiście, ze względów czysto praktycznych. Jechaliśmy 5 maszyn, a jednak w 8 osób. Hania z Adamem, Monika z Markiem i Kacprem, Ewa z Sebastianem oraz ja. Sam początek wypadu to było zachowawcze nawijanie kilometrów. Dlatego, że mimo iż znamy się wszyscy naście lat, to do tej pory nigdy nie jechaliśmy w takiej grupie ze sobą. A tu każdy z nas z innym temperamentem, innymi umiejętnościami, na innych maszynach. No ale o dziwo już po kilkunastu kilometrach ktoś patrzący z boku na nas pomyślałby, że często ze sobą jeździmy. Tak to dobrze wyglądało. No i tak jechaliśmy i szybko i sprawnie w końcu dotarliśmy do Ostrawy, a tam zjechaliśmy z autostrady i kierowaliśmy się już na Opawę, Rymarzów, no i tam do celu, który mieliśmy zamierzony. Kiedy jechaliśmy na otwartej przestrzeni płaskowyżu Głubczyckiego, można było poczuć tą wolność jak z Easy Ridera, ten niepowtarzalny dotyk swobody. Motocykliści wiedzą, co mam na myśli. No niestety zaczął być mącony przez mocne podmuchy wiatru. Ze 2 razy na prostej tak dmuchało, że myślałem, że mnie wywali z drogi do rowu. No poczułem naprawdę przez chwilę taki respekt do natury. Reszta ekipy myślę, że miała podobne doznania do moich. Jednak nie powstrzymało nas to ani na moment. Jasne, że były tam gdzieś w głowach zawahania, no ale jechaliśmy, nie? Nasze motocykle w zasadzie pędziły jak rwąca, nieposkromiona rzeka. No i w końcu zaczęły się piękne, szerokie łuki, które zaczęliśmy przemierzać dosyć swobodnie na naszych posłusznych nam maszynach. W oddali było widać już pradziada w masywie chrupego Jesenika i to mnie naprawdę ucieszyło. Japa mi się zaczęła tak uśmiechać w tym kasku, dlatego że Czerwonohorskie Sedlo jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez motocyklistów w Czechach. A to za sprawą tych licznych, świetnie wyprofilowanych zakrętów, agraweczek takich, na których można poczuć się jak Valentino Rossi, dotykając kolanem tego rozgrzanego asfaltu. O ile ktoś potrafi, ja jeszcze nie. Ale nie to jest najważniejsze. Są ważniejsze rzeczy w tej wyprawie. Kraj naszych południowych sąsiadów nie jest dla nas egzotyczny. Ich miasta, wsie, drogi czy kultura nie różnią się aż tak bardzo od naszych. Dlatego można się tutaj czuć dosyć swobodnie i przede wszystkim bezpiecznie. Ludzie tutaj, wydaje mi się, że mają luz do życia. Może nie takie jak sąsiedzi bajki tej słynnej. Nie ma tego wyścigu szczurów, a może to tylko ja ich tak postrzegam. No niemniej cała infrastruktura drogowa w Czechach jest na dosyć wysokim poziomie, co zaskoczenie dla niektórych może być, no przynajmniej tu gdzie jechaliśmy. Chociaż jak jechałem z rodziną do Pragi, było dosyć podobnie. Miejscowi tutaj raczej nie przekraczają prędkości, bo mandaty są bardzo drogie. Tak dla porównania 20 km więcej w obszarze zabudowanym to jest 10 000 koron. A gdyby komuś przyszło do głowy, że odmówi oddaniu się na badania bankomatem, to jest aż 75 000 koron, czyli tak 3 razy drzwi przeliczenie na nasze to jest 13 000 złotych. Na tą chwilę, kiedy to mówię, nie? No nie na to nie stać w takim bądź razie. Nie wiem jak inni, jak to się do tego odnoszą, starałem się przestrzegać przepisów.
ostatnim postoju, przed wjazdem na czerwonowarskie sedlo, ugadaliśmy się, że każdy z nas wiedzie tam po swojemu, swoim tempem, czerpiąc radość tak jak potrafimy. Każdy motocykl na tej drodze tworzy ciekawy przekaz, a to my jesteśmy narratorem tego przekazu. To my tak na serio tworzymy historię, w której każdy zakręt, agrafka to nowy akapit, nowa strona tej naszej książki, jakby to tak można literacko powiedzieć. Tu, gdzie znajdujemy emocje, radość, czasami także strach, który mija, jak tylko zgramy się z naszym motocyklem na tej drodze i mu zaufamy. No, nie możemy zapominać też o zdrowym rozsądku na tej drodze, a jest na serio potrzebny. I powiem Wam, że kiedy już tylko jedziemy tutaj, to spróbujmy odkryć tą równowagę między nami a maszyną. Osiągniemy wtedy taką harmonię, która pozwoli nam w pełni cieszyć się tymi zakrętami i widokami, a nie tylko zaliczyć tą trasę. Starajmy się jechać dla siebie przede wszystkim, nie na pokaz, jak niektórzy to gdzieś tutaj robią i ryzykują nie tylko swoim życiem, zdrowiem, ale też innych. Na szczęście nie jest tak za dużo tych osób tutaj. Możecie jechać! Ja jechałem sam na Suzy, więc chyba miałem odrobinę lepiej niż reszta ekipy, aby tutaj pokonywać te zajebiste winkle. Ale to tylko moje osobiste odczucie, dlatego że rzadko jeżdżę z plecakiem i tak na serio wolę sam jeździć na moim motocyklu. U góry na samym siodle historycznie zaznaczyliśmy naszą bytność i po prostu jechaliśmy już w dół w stronę Jesenika i Prudnika, który już znajduje się po polskiej stronie. I jadąc w dół, ciesząc się z tych zawijasków raz w lewo, raz w prawo, to w pewnym momencie poczułem prawie oddech za sobą. Myślałem, że to Seba z Ewą tak mi siedli na koło, że myślałem, no kurde, no gdzieś tam przyhamuję, albo coś gdzieś mi wyskoczy, no to wjadą mi w zadek, nie? No ale tak po 3, 4 czy 5 tam winklach wyprzedzają mnie i tak patrzę, bo to nie Seba, tylko jakaś czeska parka jechali tutaj tak dobrze, jakby znali tą trasę i pokonywali ją raz w tygodniu co najmniej. No. Po zjeździe na dół ja czułem taki mały niedosyt, że to już koniec. Chciałoby się rzec, chwilo trwa i wiecznie, lecz to właśnie takie krótkie chwile przynoszą nam radość na dłużej. I z tą nutką w głowie wrócę tu kiedyś jeszcze i jeszcze raz pojadę, może tam i z powrotem, tam i z powrotem. No ale czy tak będzie, to nie wiem, przyszłość pokaże. W drodze powrotnej zajechaliśmy jeszcze do Prudnika na zabytkowy rynek, coś tam sobie zjeść w knajpie i dalej w drogę. A przejeżdżając przez to miasto ma się takie wrażenie, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że czas tutaj się odrobinę zatrzymał. Sporo tutaj jest jakichś takich zabytkowych budynków, kamieniczek. Jednak nie był to nasz cel, więc był to tylko przejazd bez zwiedzania. No i tak dojechaliśmy do Prudnika. Zaraz idziemy sobie coś zjeść, już zamówiliśmy. Naszym celem teraz był już bezpieczny powrót do domu, lecz spontan wygrał i pojechaliśmy po drodze do Świętej Ziemi, czyli Góra Świętej Anny, Annaberg. Ludzi tutaj, jak to w niedzielę, bardzo dużo.
Byłem tutaj już kilka razy i zawsze jest to samo. Jednakże polecam to miejsce odwiedzić i zarezerwować sobie tutaj kilka godzin, bo jest tu naprawdę sporo do chodzenia, jeśli ktoś lubi, ktoś chce. Nawet fajne widoki są tutaj z góry na okolice. A tak na koniec to jeszcze gwoli ścisłości, to tak, wyjazd, a w zasadzie nasz wypad do Czech to około 460 km. Większość dnia i ponad 200 kg szczęścia między nogami, tak to można nazwać. Było super, mam nadzieję, że będzie więcej. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Hej!